Kartonowy Arsenał. Drugi numer z roku 2006 i jest to model samolotu francuskiego Morane-Saulnier MS406C1. Zapraszam na odcinek. Zobaczymy, co wycinanka zawiera wewnątrz. Numer drugi z 2006 roku zeszytu Kartonowy Arsenał zawiera model francuskiego samolotu Morane-Saulnier MS406C1 w skali 1:33. Model jest opracowany przez Marcina Grygiela i Marcina Dworzeckiego. Graficznie też opracowany przez Marcina Dworzeckiego. Pierwsza strona zawiera dane samolotu, historia powstania, rozwój i tak dalej. Tu możemy się dowiedzieć właśnie z tego zamieszczonego artykułu, który opracował Andrzej Haliński. Model zamieszczony w tej wycinance przedstawia samolot, na którym latał polski pilot Stanisław Chałupa. Zaliczono tutaj, przez niego zaliczone zostały 3 zwycięstwa. Życiorys Stanisława Chałupy opracował to Wojciech Zmyślony. Na 4 arkuszach zamieszczone zostały części do wycięcia i sklejenia tego modelu. 2 arkusze zawierają wręgi do naklejenia na karton. 4 arkusze to rysunki, które są pomocne przy budowie i sklejaniu tego modelu. Tak mamy. No i opis budowy. Ostatnia strona okładki, tylna strona okładki przedstawia modele, które się ukazały i 4 zdjęcia z tak zwanej surówki, prototypu budowy tego modelu. I teraz zrobię zbliżenia po prostu na części, elementy, jak one są tu opracowane. Może zacznę od rysunków. Tak jak mówiłem, na 4 arkuszach w tej wycinance są opracowane komputerowo graficzne rysunki. Tu mamy 2 rzuty od dołu i takie ujęcie perspektywiczne modelu. No i na stronach już z zaznaczonymi numeracją części rysunki, które pomocne przy budowie detali, detale kabiny, detale różnych innych elementów części. Jest to bardzo przydatne przy budowie i bardzo tu wszystkie te elementy, wszystkie części są pokazane, opisane, numeracja oznaczeń tych części pomocna przy wykonywaniu tu modelu. Proszę bardzo, następna strona. Panele boczne, kratownica wewnętrzna. Tu mamy już też kratownica. Taki element jak celownik, jak go tu zmontować, zbudować, nawet z tych części, które są tu do samodzielnego wykonania. Owiewka kabiny. Tu mamy inne elementy, kadłuba, stery, część tylna ogonowa, ster w wysokości i kierunku, koła. Jest ich ponad 50. Tu mamy właśnie elementy do samodzielnego wykonania, czyli szablony. Głównie to są wzmocnienia
z drutu, które są tu potrzebne do montażu innych elementów, innych części na tych wzorach, na tych szablonach. I dwie strony z częściami, elementami, które należy nakleić na karton wzmocniony. Gwiazdki pokazują nam, na jakiej grubości karton, półmilimetrowy lub milimetrowy. Tych arkuszy są dwa. Tu mamy głównie skrzydło. Jak widzimy, mamy jeden pojedynczy dźwigar do skrzydła. Oczywiście tu są jeszcze na stronach też z tymi, gdzie mamy części już kolorowe, też są elementy częściowo kolorowe, częściowo nie, tak jak tu mamy żebra, które przychodzą do wewnętrznej części luku podwozia zapewne. No dobrze, następna strona. No i drugi arkusz właśnie z częściami do naklejenia na karton. Są to elementy głównie wręgi kadłuba. A jak tu się mają części już same elementy zewnętrzne, już pokazuję. Tu mamy segmenty kadłuba. I tak zrobię zbliżenie. Wyraźne rysunki, wyraźne malowania. Jak widzimy, wyraźne ślady jakiejś eksploatacji. Ster kierunku. Wyraźnie zaznaczone nity. Tu jest ster wysokości, stery wysokości, statecznik poziomy. Elementy wewnętrzne kabiny. No i tu mamy skrzydło, oczywiście lotka jako osobny element występujący, który trzeba uformować i wkleić. Dodaje tu właśnie to atrakcyjności. Samo skrzydło składa się tu jakby z dwóch właśnie elementów. Tu widzimy ten element, w którym jest luk podwozia i końcówka skrzydła. I sam element samej końcówki już tu też jest jako osobny element. I jak widzimy, tu sklejka jest też kolorowo zrobiona, tak jak i kokarda, także nie będzie tu widocznych, nie powinno być widocznych śladów, jeżeli tu byśmy jakiś błąd popełnili i zostałaby jakaś szczelinka, nie powinno być tego jakoś mocno widać w kolorystyce. I takie drobniejsze elementy, kołpak, śmigła. No dobrze, przejdziemy do drugiej strony. I tu mamy drugie skrzydło, lewą połówkę. Inne elementy, drobniejsze, kolektory wydechowe, bodajże tablica przyrządów. Też składa się jakby z trzech. Taka prostsza wersja i bardziej skomplikowaną, którą tu możemy zrobić. No dobrze, odwrócę na drugą stronę. I czwarty arkusz. I tu też mamy jeszcze elementy zewnętrzne, poszycie kadłuba, czyli ta część jakby górna pokrywająca kabinę. I jak widać,
Bardzo dobrze pozaznaczane te wszystkie elementy, podziały blach, nity. Na zbliżeniach tego typu, jakie robię, to jest to dość wyraźnie widoczne. Ładnie zrobione, oczywiście wiadomo. Autor opracowania graficznego Marcin Dworzecki. Fotel pilota. Pokrycie owiewki kabiny. Bodajże to jest część od wewnątrz. No i tu mamy takie 4 zdjęcia z wersji tak zwanej roboczej, sklejania pierwszego egzemplarza modelu tak zwanej surówki. Jak to wyglądało, jeszcze niepokolorowany. No i tu właśnie jest na tej ostatniej stronie opis budowy, ale tu bardzo pomocne są właśnie te rysunki przy budowie. Tak przedstawia się numer 2, rocznik 2006, model MS406C1. Zapraszam na inne moje filmy na kanał. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Cześć!